Zaraza od zawsze towarzyszyła działaniom wojennym. Dlatego w kolejnej części naszego cyklu opowiadającego o największych epidemiach w historii opowiem o tym, w jaki sposób tyfus wpłynął na kampanię Napoleona w Rosji. W czerwcu 1812 roku wojska cesarza Francuzów ruszyły na podbój Imperium Rosyjskiego. Wielka armia była tyglem różnych narodów, wśród których znalazła się liczna grupa Polaków pod komendą księcia Józefa Poniatowskiego. To właśnie nasz naród wiązał z kampanią Napoleona największe nadzieje, licząc na odzyskanie niepodległego państwa. Świadkiem przemarszu wojsk przez Litwę był młody Adam Mickiewicz. To właśnie euforia i nadzieje towarzyszące Polakom stały się impulsem do napisania przez niego epopei narodowej Pan Tadeusz. Jak wiemy z podręczników do historii, wojska Napoleona poniosły klęskę. Jej przyczyn upatruje się w srogiej zimie panującej w Rosji oraz taktyce Rosjan polegającej na wciąganiu przeciwnika w głąb swojego terytorium. Mało kto zwrócił uwagę na tajemniczą chorobę szerzącą się w armii francuskiej. W 2001 roku w Wilnie znaleziono masowy grób zawierający szczątki około 2000 osób. Byli to żołnierze armii Napoleona, a badania DNA wykazały, że zmarli oni na plagę wojenną, którą my współcześni znamy jako tyfus lub dur brzuszny. Tyfus to choroba zakaźna, roznoszona przez owady i biorąca się z zanieczyszczonych ujęć wody pitnej. Podobnie jak cholera, zaliczana jest do grupy chorób brudnych rąk, czyli przenoszonych drogą pokarmową poprzez niski poziom higieny. U osób dotkniętych tyfusem pojawiają się następujące objawy: silny ból brzucha, wymioty, biegunka oraz majaczenie. W następnej fazie skórę chorego pokrywa wysypka oraz następuje szybka utrata wagi. Wielkiej armii Napoleona towarzyszyła równie wielka armia wszy, co w połączeniu z niskim poziomem higieny mogło doprowadzić do zarażania się durem brzusznym nawet do 6000 osób dziennie. Już w pierwszych dniach po rozpoczęciu inwazji niektórzy żołnierze padali nieprzytomnie podczas marszu. Początkowo jednak bagatelizowano tę sprawę, jednak wraz z postępem kampanii coraz trudniej było ignorować zły stan zdrowia żołnierzy. Nie umiano jednak wskazać źródła choroby, sposobu jej rozprzestrzeniania, ani tym bardziej znaleźć skutecznego leku na nią. Szacuje się, że dur brzuszny mógł pochłonąć nawet 200 000 żołnierzy napoleońskich, a więc zdaniem niektórych historyków to właśnie wszy doprowadziły do odwrotu Napoleona spod Moskwy. Epidemia duru brzusznego w połączeniu z mrozem i brakiem żywności doprowadziła Napoleona do klęski oraz zapoczątkowała upadek jego imperium. Był to również kres marzeń Polaków o niepodległym państwie, na które musieli poczekać jeszcze ponad 100 lat.